Nasza dzisiejsza audycja będzie dotyczyła taktyki sprzedaży nieruchomości w dobrych i złych czasach. Jest taka uniwersalna? Jest uniwersalna oczywiście, ale w ogóle słuchajcie, wiem, że to jest odpowiedź na jedno z Waszych pytań, ale jak macie więcej pytań o obrocie nieruchomościami, to zapraszam, subskrybujcie nasz kanał. Tam znajdziecie ciekawe audycje zarówno o rynku nieruchomości, jak i o prawie i nie tylko, dowiecie się. A o czym zapytałeś? Powróćmy do tej taktyki. Czy jest jakaś uniwersalna taktyka sprzedaży nieruchomości w złych i dobrych czasach? To może łatwiej będzie odpowiedzieć też na przykładzie błędów powszechnie robionych, bo najczęściej stosowana taktyka przez osoby indywidualne, ale też przez pośredników czasami, to jest tak, wystawiamy jakąś cenę ofertową i czekamy. Znaczy mieszkanie na sprzedaż z konkretną wysoką ceną. Potem agresywnie czekamy. Potem się denerwujemy, czemu nadal nikt nie dzwoni. Właśnie, potem się denerwujemy, że nikt nie dzwoni, potem jakiś czas to trwa, potem tracimy cierpliwość, jak wreszcie ktoś przyjdzie, to sprzedamy mu tą nieruchomość, byleby cokolwiek dał. Oczywiście ja teraz trochę to, wiesz, przejaskrawiam. Koloryzujesz, ale to o to chodzi. Tak, ale to jest ten błąd, bo teraz zastanówmy się, dlaczego to jest dobre i złe czasy, ta taktyka jest zła. No, przy dobrych czasach, kiedy rynek idzie w górę, to myśmy zazwyczaj, zresztą wystawiamy drożej jakąś ofertę, jakieś mieszkanie z powodu takiego, że to jest nasze mieszkanie. Innego powodu nie ma. To jest nasze, wobec tego droższe od tego samego, co mój sąsiad sprzedał, bo jest moje. Oczywiście, że tak, a do tego jeszcze dochodzi poczucie, że wydałem na to mieszkanie tyle, Tak. musi mi się zwrócić. Na tą piękną błazerię, której nikt nie chce i tak dalej, i tak ja dalej. muszę na tym zarobić, bo włożyłem w to mieszkanie tyle. Znaczy stracić nikt nie chce, to jest normalne. Boże, no oczywiście, że to jest normalne. Ale teraz co się dzieje? Cena, załóżmy, że jest jakaś cena rynkowa, ona idzie w górę, to zawsze jest jakiś rozstrzał, ale idzie ta cena rynkowa w górę, myśmy dali to mieszkanie drożej, więc po pół roku wreszcie sprzedamy to, bo cena dojdzie do nasza cena rynkowa, powiedzmy ta mieszkania, dojdzie do naszej ceny ofertowej, a może już ją nawet minęła, tylko my o tym nic nie wiemy, już jesteśmy tak zmęczeni sprzedażą, że sprzedaliśmy taniej za te pół roku niż mogliśmy. Tylko pytanie jest takie, czy jak my wystawiamy mieszkanie, działkę, dom, wszystko jedno, jakąś nieruchomość na sprzedaż, to my ją chcemy sprzedać za pół roku, czy ją chcemy sprzedać dziś? My ją chcemy zazwyczaj sprzedać dziś, prawda? Zazwyczaj dziś, a sprzedajemy za pół roku. I jak jesteśmy tacy zmęczeni taką sprzedażą, to po prostu tracimy. Bo przyjęliśmy taktykę wystawienia ceny ofertowej wysokiej i czekamy na klienta, agresywnie czekamy na klienta, który przyjdzie. Jak rynek spada, co też się zdarza, to wtedy my wystawiamy cenę ofertową jakąś, wyższą, na tej samej zasadzie, wyższą niż mój sąsiad i po pół roku ta nasza cena coraz bardziej się rozjeżdża z ceną rynkową, więc my opuszczamy, ale najczęściej robimy to do tej ceny, co była pół roku temu. No tak. I tak spadamy po tych schodkach, w końcu znowu sprzedajemy taniej niż mogliśmy. Czy można temu zaradzić? Zaraz ktoś powie, że jest rynek spadający, kupujących nie ma. Czy to jest prawda? Raczej nie. No pewnie. Zawsze są ludzie, którzy chcą trafić na okazję. Co trzeba zrobić, żeby sprzedać cokolwiek? Trzeba mieć potencjalnych klientów. Powiedz to. Trzeba mieć potencjalnych klientów. Jeszcze raz. Trzeba mieć Proszę Państwa, trzeba mieć potencjalnych klientów. Właśnie. I tych klientów trzeba jakoś czymś zachęcić. Jedną z zachęt jest cena. Niska cena ofertowa. Tak naprawdę jest. Tak jest, ale czy ktoś powiedział, że ja za tę cenę niską ofertową mam sprzedać? Absolutnie, to w ogóle nie o to chodzi. Znamy te sprzedaże, prawda? No, sama tak sprzedawałaś. Tak, sprzedaję. Tak sprzedajesz, tak, ale sprzedawałaś i sprzedajesz, tak? I to jest dobra taktyka. Wystawiasz niską cenę ofertową. Czy myślisz, że na spadającym rynku stracisz? Nie, nawet możesz sprzedać pozornie drożej niż ta, nazwijmy to w cudzysłowie, obowiązująca aktualnie cena rynkowa, no to jest cudzysłów, prawda? Dlaczego?
Dlatego, że jak przyjdzie kilka osób, a nawet na rynku spadającym przychodzi kilka osób Oczywiście, zainteresowanych jakąś atrakcyjną ofertą, one muszą się co? Zobaczyć wzajemnie, tak? Muszą się widzieć, muszą wiedzieć, że Oczywiście, tak. jest konkurencja. W związku z tym najlepiej jest zorganizować sprzedaż tak, wystawić w miarę niską cenę ofertową, tą cenę ogłosić i powiedzieć, że mieszkanie jest możliwe do oglądania na przykład w jakiś dzień, najlepiej w sobotę. Tak, w sobotę w godzinach od takiej Do takiej przez godzinę ci ludzie się widzą, mogą przychodzić, niech przychodzą, niech oni się zobaczą wzajemnie. A jak ktoś, to jest podstawowa zasada psychologii, jak ktoś widzi kogoś drugiego, który się namierza na tę samą ofertę, to zawsze ta oferta mu się wydaje cenniejsza i on chce zarobić. Wobec tego dochodzi do takiej mniej lub bardziej formalnej licytacji, którą należy przeprowadzić, posiadając dość mocne nerwy. Od razu powiem, że chyba nie najlepiej jest, jak właściciel robi tą... Nie, właśnie. Absolutnie nie najlepiej. Po pierwsze, dlatego, że każdy z potencjalnych nabywców ma takie pojęcie o sobie, że jest w stanie przekonać tego właściciela i szalenie na niego naciska, a psychologicznie jest bardzo trudno wytrzymać taki nacisk. Zwłaszcza jak daje Ci gotówkę. Tak, ja daję Pani gotówkę, dzisiaj Pani daje gotówkę i sprawa załatwiona, jutro możemy podpisywać wszystko. Dzisiaj nawet. Jedźmy do notariusza. Jedźmy Notariusz natychmiast. czeka. No tak, jedźmy natychmiast. Ja Tak mam jest. znajomego notariusza, on czeka. Ale to miałeś w złych czasach, czy w dobrych czasach na rynku, czy w takich i takich? O nie, w takich i takich. To niezależnie od czasów. Tak jest. Dlaczego zatem stosujesz technikę sprzedaży nieruchomości, wychodzenia z najwyższej ceny ofertowej i agresywnego czekania? Ta technika agresywnego czekania zazwyczaj się kończy sprzedaniem taniej, niż mógłbyś to sprzedać. No pewnie. Sprzedawaj aktywnie. Tak, ale wróćmy bo nie powiedziałeś w rezultacie, że to nie jest dobre, żeby był przy tej licytacji właściciel. A no Dobrze, tak. żeby był ktoś, kto reprezentuje właściciela. Dobrze, żeby Obojętny. właściciel miał osobę niezaangażowaną Tak. emocjonalnie w tą i sprzedaż, to może... żeby ta osoba mówiła, oczywiście przekaże właścicielowi. Przekaże wiadomości właścicielowi. Tak jest, bo to jest technika taka. To może być pośrednik, to może być osoba zaufana, ale nie taka, której zależy na sprzedaży i też taka, nie taka, na której nie zależy na tej sprzedaży i odgania Cię wszystkich. Chodzi o to, jeżeli są te oferty dawane natychmiast, na miejscu, to nigdy nie wiesz, czy ta pierwsza oferta jest najlepsza. Może za 15 minut przyjdzie ktoś lepszy, albo może być tak, że ktoś obejrzy to mieszkanie i jutro wpadnie na pomysł, że jednak by je kupił i da lepszą cenę. Wobec tego właściwą taktyką jest: proszę złożyć ofertę, ja ją przekażę właścicielowi, który jest teraz niedostępny i tam za 2 dni odpowiem na pytanie, czy to jest dobra oferta, czy nie. Dalej jest oczywiście możliwa dalsza negocjacja i dalszy przetarg. On nie następuje tutaj. Tam się potem zaczynają telefony, rozmowy telefoniczne, bo ci kupujący dzwonią do sprzedającego albo sprzedający odzwania. I uwierzcie mi, że to działa zarówno na rynku wznoszącym, jak i na rynku opadającym. Ten mechanizm jest po prostu stałym, bo opiera się na psychologii sprzedaży dosyć ważnej rzeczy. Że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego na Allegro się tak świetnie kupuje na aukcjach. Chociaż wolelibyśmy kupić tak jak w sklepie, cena w supermarkecie. To by było bardzo przyjemne. My się do tego przyzwyczailiśmy, a dlaczego my to stosujemy ze stratą dla siebie w handlu, który nie jest supermarketem, sprzedając mieszkanie? Nie wiem. A niektórzy deweloperzy w ogóle mają zwyczaj niepodawania cen w ogłoszeniach, tak? Musisz do nich zadzwonić, żeby się dowiedzieć. Tak. No i to jest też taktyka, która ma 2 końce, tak? Każdy kij ma 2 końce zawsze, bo tak, po co nie podajesz ceny? Po to, żeby ktoś do Ciebie zadzwonił lub napisał, zostawił namiar, kontakt do siebie, telefon, e-mail i po to, żebyś go mógł później ewentualnie urabiać, żeby on to kupił. To jest jedna technika sprzedaży. A znowu w opozycji do tego stoi podejście takie, że podaję cenę
i wtedy dzwonią ci, których na to stać lub nie stać. No. Niektórzy może przyjdą i zaczną też targować ze mną. Ale jest mniej tych, co rezygnują, bo są też tacy klienci, którzy jak zobaczą, że nie ma ceny, Boże, będę musiał zadzwonić, pytać, zostawiać swój numer, oni będą oddzwaniać. Teraz bym chciał wiedzieć. Znaczy, i to jest też jedna z tych wad. Powiedziałem, że każdy kij ma dwa końce, No. a może nawet więcej. Jak go tniemy na zapałki, to tych końców znajdziemy więcej. To, co powiedziałaś, ja bym niekoniecznie zadzwonił, bo mi się nie chce. Ty ja na pewno bym nie Bo zadzwonił. uważam, że to jest naciąganie mnie i próba podejścia jakaś i zmuszenie mnie do tego, żebym był jak mucha brany na lep. Tak, Znowu, ale zobacz, jako sprzedawca, też stosując taktykę niepodawanej ceny, liczę na to, że mam tego klienta, którego sobie urobię. Ale jaka ilość klientów jest obsługiwana niepotrzebnie? Ilu zadzwoniło do mnie tych, których faktycznie na tą ofertę nie stać? Czyli ja sobie generuję ruch w dziale sprzedaży. Znowu, jeżeli ja podaję cenę, no to mogłem podać za wysoką cenę i nic nie mam, nikt się do mnie nie zgłasza. A mogłem podać cenę dobrą i przychodzą do mnie ci, co chcą kupować. Jak będą chcieli negocjować, no to i są odważni, to będą negocjowali i mam mniejszy ruch w dziale sprzedaży, mniejsza obsługa. Czyli to takie zbieranie leadów ma swoje dobre i złe strony. Załóżmy, że jestem deweloperem czy tam sprzedającym, który ma kilka ofert do sprzedaży osiedli. Wobec tego jak ta taktyka, jak ktoś do mnie zadzwoni i zapyta się, ale to mu nie będzie pasowało, to może kupi co innego, jest w miarę rozsądna. Natomiast jak mam tylko jedno osiedle do sprzedaży, takie same i taką samą cenę, to po co ja mam się szarpać z tymi klientami? Słuchaj, nie ma jednego wzorca, bo wiesz, w marketingu oba wzorce są aktualne. Który lepszy, każdy musi wybrać sam dla siebie, posługując się własnym rozumem. Niemniej jednak, przy sprzedaży nieruchomości prywatnych, zastanówcie się, czy zawsze musicie wychodzić z tradycyjnego sposobu sprzedaży. Najwyższa cena, a potem opuszczę. I negocjacje w dół. Tak, nie zawsze się sprawdza. To nie zawsze się sprawdza i często właśnie skutkuje odwrotnie. Jeżeli masz mocne nerwy lub jeżeli masz pomocnika, zastosuj metodę sprzedaży, wyjdź z niskiej ceny i niech się licytują. Ustalisz cenę. Podkreślam jeszcze raz, nikt nie powiedział, że musisz to sprzedać. Przecież mądry sprzedający ustali sobie w głowie cenę, za którą sprzeda, albo jak jej nie osiągnie, to nie sprzeda. No oczywiście, że tak. A jak przekroczy ten próg, na tym polega, to zarobi ale przynajmniej macie ten komfort, że nikt nie zacznie z wami rozmowy, a mi się te kafelki nie podobają. Panie, ile to trzeba włożyć w to mieszkanie? no tak, a tu inni czekają tymczasem. A tu inni czekają, to nie wkładaj pan, inni czekają. Inni włożą. Słuchajcie, chciałem Wam życzyć w ogóle dobrych sprzedaży na rynku nieruchomości. Raz jest dobrze, raz jest gorzej, ale zawsze są kupujący, bo zawsze są tacy, co chcą coś kupić. Tak, zawsze są ludzie, którzy potrzebują mieszkania. Naprawdę. Dzisiaj zresztą, w dzisiejszych czasach takich kolejnego kryzysu, czy kolejnego cyklu zniżkowego na naszym i tak stale rosnącym rynku, dużo ludzi jest takich, którzy chcą kupić za gotówkę. Kupców jest mniej, ale są tacy, co chcą wydać pieniądze. Dlaczego? Bo się boją trzymać tą gotówkę. I to jest też stwierdzone. Dlatego jednak są kupujący. Nie rezygnuj. Żebyś dobrze sprzedał, żebyś dobrze sprzedać nieruchomość, musisz mieć ludzi, którzy się o nią pytają. Po prostu. Jeżeli nikt nie przychodzi, nie pyta, to nigdy tego nie sprzedasz, tak? Tak jest. Słuchajcie, zapraszam Was na nasz kanał. Piszcie do nas w komentarzach tematy, którymi chcecie, abyśmy się zajęli, żebyśmy opowiedzieli o tych nieruchomościach, bo bardzo lubimy tworzyć, tak jak ten, filmy odpowiadające na Wasze pytania. Cześć!